Witam, Ryszard Borowiecki. Od 23 września do 23 października mamy czas zodiakalnej wagi. Nasza droga wago, wszystkiego najlepszego, bo to słońce wkroczyło do Twojego znaku i też tutaj ten okres jest związany z wydarzeniami, ale przede wszystkim z Twoim działaniem. Jesteś osobą bardzo komunikatywną. To trzeba przyznać. Większość zresztą prawników, większość osób, które negocjują, większość tych osób, które lubimy, bo wagi nie da się nie lubić. Wagę zawsze się lubi, dlatego że waga umie nawiązać tą łączność taką poza. A ten czas w tej chwili jest czasem łączenia się nas, wszystkich z innych znaków, z kosmosem. Z tym kosmosem, który do nas przemawia. Bardzo często mówimy o działaniach cudu, czy też jakiegoś innego zjawiska, które nam pomogło w egzystencji, w naszym życiu. I wagi takie są. Wagi lubią poczekać, wagi lubią zaczekać, wagi nigdy nie podejmą decyzji tak, tylko zawsze wolą być nie ostatnio, tylko przemyśleć to, ale też przestrzeń właśnie teraz tego okresu wagi pracuje zawsze dla nas, jeżeli jesteśmy zgodni z ruchem planet. To jest dosyć trudne zagadnienie, jak być zgodnym z ruchem planet. Po prostu nie robić błędów, bo logika to jest numer jeden, a w dodatku to, co się przydarza nam, to przecież kieruje Stwórca, Wszechświat i to jest to nasze. Ale kiedy zaczynamy myśleć, a zawsze myślimy jednak destrukcyjnie, zawsze myślimy na naszą korzyść, która nie zawsze jest korzyścią, waga to potrafi wykorzystać. Właśnie to jest jedyny znak we wszystkich 11 znakach, które pozostały, że waga potrafi dać sobie radę z każdą trudną sytuacją. Mało tego, że z trudną sytuacją wychodzi z tego na ogół zawsze zwycięsko. Dlatego też, tak jak powiedziałem w poprzednich filmach o wadze, że z wagą nie lubię grać w szachy, bo nie mamy szans. Nawet jeżeli ta waga po raz pierwszy siedzi przy szachach, nawet jak ma 2 lata czy 1,5 roku, to lepiej nie siadajcie do rozgrywki szachowej, dlatego że was załatwi albo pionem, albo konikiem, albo jeszcze innym. Jak nie rzuci was, no to przegraliście na zasadzie królowej. No, waga jest taką królową. Jest różnica pomiędzy mężczyznami a kobietami. Waga kobieta jest więcej i ma w sobie seksapilu. Mężczyzna, waga jest bardziej podobny do tego żeńskiego układu. Nie można powiedzieć, że nie jest męski. Jest męski, ale wagi mężczyźni mają jedną wadę. Spowiadają wam się kobiety i uważają, że jesteś ich przyjacielem, a nie partnerem. I to jest błąd numer 1, który musisz przezwyciężyć jako mężczyzna. No trudno, jesteś taki i na to nie ma rady. No trudno, musisz się tego wyuczyć, nauczyć i po prostu powiedzieć sobie: o wielki kosmosie, raz bym chciał być męski. I wtedy podejmij tą decyzję i powiedz tak. No i już jesteś zaślubiony, ożeniony.
masz żonę. Tak? Trudno. Powiedziałeś, to powiedziałeś. Słowo się rzekło, dalej skończymy. Następnie, jeżeli chodzi o ten czas wagi, musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Że to jest czas negocjacji. Negocjacji, co chcemy mieć w ciągu całego roku. Mówię do wszystkich znaków. Wszystkie znaki w tej chwili mogą rozpatrzyć swoje ja i za i przeciw. I to jest najważniejsza cecha tego okresu, że tutaj możemy zbudować siebie. Jest dużo kłopotu, w jaki sposób, czy na zasadzie umiejętności rozmawiania z Twórcą, czy też umiejętności spojrzenia na to wszystko poprzez tworzenie rzeczywistości. Autentyczne tworzenie rzeczywistości. To jest czas wagi. Waga jest najważniejszym okresem do zmian w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu, w naszym podejściu do pewnych fragmentów eliminacji naszego życiorysu. Bardzo często jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś działań. W tej chwili właśnie możemy je zniwelować, przynajmniej ukryć w stosunku do siebie, po to, żebyśmy mogli zmienić naszą perspektywę, to co nazywamy przejściem poza strefę komfortu. Po to, żebyśmy ją mogli przede wszystkim nie tyle poszerzyć, a ją zaadoptować do swojego myślenia i do swojej perspektywy dalszego działania. Jeżeli tego nie zrobimy, nic się nie stanie, ponieważ waga nie jest znakiem agresywnym. Wszystkie planety, które znajdują się w tym sektorze, ulegają jakby, nazwijmy to, biodegradacji, ale mówię o tych cechach złych. Waga chce zawsze jak najlepiej. I planeta Wenus do tego też jest przygotowana, chociaż ona też ma w sobie pewne wady i zalety. Ale o wadach kiedy indziej. Dzisiaj o zaletach. Wenus, wszyscy wiemy, że to jest planeta przede wszystkim miłości. I waga dąży do tej miłości, do tej perfekcyjnej miłości, absolutnej miłości, tej miłości, która jest głębiej niż wszystkie inne znaki mają. Waga wręcz nie potrafi żyć bez miłości. Waga, kiedy wagę opuści partner, waga natychmiast znajduje następnego, bo inaczej po prostu nam więdnie, ginie w oczach. Jeżeli jesteś wagą, pamiętaj o tym, że są znaki, które ty kochasz, ale czy one ciebie kochają? Odpowiedź na to tylko astrolog, ale to też nie tylko znaki. Kosmogramy też mogą być toksyczne. A ty upierasz się przy swojej miłości i czasami bardzo źle wychodzisz na tym. Bo z miłości można zrobić kompletnie wszystko. Nie ma takiej rzeczy na świecie. I to ty jesteś tą ofiarą tego zjawiska, które jest tak najpiękniejsze na świecie, które dało nam po prostu życie. Bo jak można żyć bez miłości? Także życzę wam, wszystkim wagom, rozsądku. Rozsądku jeszcze raz. I umiejętności spojrzenia przez okulary życia. I bądźcie w tych różowych swoich okularach najwspanialsi. Bo jakby nie było,
Ja jestem mężczyzną, więc zawsze sobie ceniłem dziewczyny spod znak uwagi. A jak przejrzycie, to o wadze wiem dużo. To jest powód, że może dlatego, że innym razem opowiem. Dlaczego? Bo wagi to skomplikowany układ działania, ale tego tam gdzieś w górze. No cóż, wagom życzę szczęścia, zdrowia i przede wszystkim dużo pieniążków, bo wagi lubią wydawać. I wagi, uważajcie na to, co kupujecie i co macie i co chcecie mieć. Ale co jest najpiękniejsze? Wy też kochajcie siebie przede wszystkim. Nauczcie się tego, bo bez tego no, po prostu trudno się żyje, jeżeli nie potrafimy zaakceptować tego wszystkiego, co nam dał Bóg. Z Bogiem. Do zobaczenia.